Hej, siemano wam wszystkim, ja jestem Wento i witam was w nowej serii na tym kanale dotyczącej budowy mojego pedalboardu marzeń. Jeżeli jesteście ciekawi, co mi z tego wyjdzie, koniecznie zasubskrybujcie kanał i sprawdźcie kolejne odcinki. A teraz zacznijmy od początku. Pewnie część z was zapyta, po co w ogóle budować pedalboard? No właśnie. To jest dobre pytanie tak naprawdę, przecież istnieją takie zabawki jak na przykład to, dzięki czemu możemy korzystać ze wszystkich możliwych kostek jakie istnieją, mamy je tak naprawdę w jednym pudełku. Jest to mniejsze, jest to lżejsze, jest to w sumie tańsze, no więc tak naprawdę czemu pedalboard? No nie wiem, ale chciałbym się przekonać, czy faktycznie pedalboard jest nadal ciekawszym rozwiązaniem, jest tym takim klasycznym, czymś od czego tak naprawdę chyba wszyscy zaczynali, no bo każdy raczej zaczynał od jakiejś małej kostki, czyli namiastki pedalboardu, a nie od dużych procesorów, tak jak na przykład Kemper. Wielu muzyków dzieli się na takie dwa obozy. Jeden z nich krzyczy, pedalboardy są najlepsze, kostki są najlepsze, to jest coś klasycznego, od tego zaczęliśmy i w tym powinniśmy w ogóle trwać. A druga część krzyczy, że procesory są lepsze, dlatego że są lepiej zbudowane, przez to, że razem jest wszystko w jednym pudełku, to tak naprawdę nie mamy problemów z kablami, z jakimś zasilaniem, nie ma w tym szumów, jest to mniejsze, jest to lżejsze, ma to w sumie same zalety i powinniśmy iść z duchem czasu już zostawić te wysłużone kostki. Mnie to w sumie od zawsze ciągnęło do pedalboardów i mogę wam nawet pokazać mój pierwszy pedalboard, bo nadal go ze sobą mam, ale muszę go najpierw znaleźć. Ale poczekajcie, bo to będzie naprawdę ciekawe. Jak wam to pokazać? Chyba tak będzie najlepiej. Oto jest mój pierwszy pedalboard. Czy było to użyteczne? Nie. Czy było to dobrze zbudowane? W sumie jak na tamte czasy i pieniądze, to też nie. Ale czy to jest istotne? Absolutnie nie. Mam z tym pedalboardem mega dużo fajnych wspomnień, dlatego że był to mój pierwszy pedalboard. Był on zbudowany samemu przy pomocy jakichś desek, plasticzków, wykładziny. To jest chyba taka wykładzina w ogóle dywanowa, w sensie taki wiecie jaki materiał, nie? Że nie nadający się na pedalboardy, ale nie było to istotne, bo działało na tamten czas. Były na nim w sumie moje pierwsze kostki, wiecie, takie Behringery czy Nuxy, coś co jest tanie, ale w sumie już działa i daje namiastkę jakby tego danego efektu. Ma on w sumie metry na pół metra długości, więc jest nawet większy od tego pedalboardu, który będziemy budować teraz. No właśnie, ale zacznijmy w sumie planowanie tego faktycznie właściwego pedalboardu. Więc tego się trzeba pozbyć. No dobrze, to mamy nową ozdóbkę, będzie sobie tutaj stał i przypominał od czego zaczynałem, a teraz zajmijmy się planowaniem już tego nowego, ostatecznego pedalboardu. Przydałby się jakiś pedalboard. Przy tej ilości kostek konieczny też będzie sterownik. Oczywiście jakaś kaczka. Myślę, że Łemi też by tutaj siadło. Idealnie. Wypadałoby mieć jakiś stroik. Kompresor też się przyda. Jakaś fajna bramka szumów. Equalizerem też nie pogardzę. Koniecznie jakiś przester. O, ten fajny, ale może daj też coś delikatniejszego. To może dorzućmy jeszcze coś mocniejszego? No jaki fajny komplet. To teraz jakiś patent, żeby nie trzeba było zawsze targać ze sobą heada i kolumny na każdy wyjazd. Może jakiś chorus, flanger, o to będzie idealne. No to teraz delay, ten będzie spoko. No i pogłos, no klasa, ale brakuje czegoś mega ważnego. O dokładnie, teraz będzie wiadomo kiedy przyjedzie jakaś szamka na próbę. No dobrze, plan już znacie, to teraz przejdźmy do omówienia faktycznych kostek, które znajdą się w tym pedalboardzie, a nie są to byle jakie kostki, także zapraszam na unboxing. Najpierw musimy zacząć od czegoś, na czym te efekty będą zamontowane, także sam w sobie pedalboard. A co to jest dokładnie? Dokładnie jest to Rockboard wersja 5.3. Już go wyjmujemy i zobaczymy co jest tak naprawdę w zestawie. Może na razie skrzynię zamknijmy i postawmy go tutaj. Dlaczego ten pedalboard, a nie jakiś inny? Już wam tłumaczę. Wybrałem go tak naprawdę z kilku względów. Po pierwsze jest wytrzymałą konstrukcją, a mimo to jest dosyć lekki. Poza tym ma idealnie dokładne te wymiary, których poszukiwałem, czyli 80×40. W zestawie jest flight case, co też jest dla mnie mega fajnym atutem, no bo zależy mi na tym, żeby jednak te kostki były bezpieczne. Ale co dalej? Fajne jest rozmieszczenie tak naprawdę otworów, przez które będziemy przekładać kable, dlatego że nie są to pojedyncze belki, tak jak w wielu pedalboardach, tylko jest to duża powierzchnia, w której możemy w różny sposób montować efekty, a otworów mamy tak naprawdę bardzo dużo, one są fajnie niesymetryczne, więc mamy jakby wiele opcji, dzięki temu mam nadzieję na pewno się dopasujemy z kablami. Kolejnym fajnym dodatkiem jest właśnie to wycięcie. Po co jest to wycięcie? To wycięcie jest na urządzenie też od Rockboarda, które będzie tak naprawdę patchbayem, dzięki czemu będziemy mogli wpinać kable bezpośrednio tutaj i dopiero przechodzić nimi dalej do pedalboardu, więc jest szansa, że nie wyrwiemy jakiegoś efektu albo jego gniazda przez gitarę wpiętą, jeżeli byśmy się wpinali od razu w deskę.
Więc taki patch bay też również jest i pokażę go za chwilę. W sumie tyle, no kawałek giętego aluminium, ale dosyć istotny, bo to na nim zamontujemy wszystkie nasze efekty. Dodatkowo w zestawie mamy coś fajnego, czyli rzepy. Jest to dosyć fajny gift, dlatego że nie musimy o tym pamiętać. Mamy wąski rzep, dzięki czemu nie będziemy zasłaniać żadnych otworów w samym pedalboardzie, no i zwykły szeroki rzep, taki żebyśmy mogli montować już same kostki. Kilka pasków zaciskowych, ale jest to na pewno za mało i jakiś tam kluczyk imbusowy pewnie do nóżek. Mamy również jakieś instrukcje, ale jak wiadomo z instrukcji korzystać nie będziemy, bo byłoby za łatwo. A my idziemy na żywioł tutaj, także no. No dobrze, w sumie mamy fajną podstawę prezentacyjną do kolejnych efektów, także będziemy z niej korzystać i zobaczmy, co tam jeszcze jest dalej. Yep. No dobrze, to zacznijmy w takim razie unboxing. Trochę się zmieniła sceneria, ale dzięki temu będziecie lepiej widzieć poszczególne kostki. Zacznijmy od czegoś, co już było wcześniej wspomniane, czyli patch bay. To jest takie urządzenie również od Rockboarda, które umożliwia podpinanie wszelkiego rodzaju kabli czy zasilania nie bezpośrednio do samych kostek w pedalboardzie, tylko właściwie osobno najpierw do tego, dzięki czemu jest to po prostu bezpieczniejsze i wygodniejsze. Mamy tutaj 5 przejść, które mogą być po prostu przejściem sygnału dalej, dlatego że tutaj po prostu wchodzimy sobie sygnałem, przechodzimy na drugą stronę i on sobie przelatuje dalej. Może to być sygnał na przykład gitarowy albo jakiś foot switch, dodatkowo na tej samej zasadzie działający XLR, no i jak również zasilanie. Całą tą jakby kostkę wkręcamy do pedalboardu od przodu do rockboardu i tak naprawdę to tyle. To jest dosyć prosty wynalazek, ale bardzo potrafi ułatwić życie. Myślę, że fajnie to wszystko będzie gdzieś tutaj z tyłu odstawiać, także myślę, że możemy robić sobie wystawkę i zobaczymy, ile tego wszystkiego się uzbiera na sam koniec. Dobrze, czas na coś większego. Tym razem sterownik. Po co jest w ogóle potrzebny sterownik w pedalboardzie? Ano dlatego, że przy tej ilości kostek ciężko już by było je klikać pojedynczo, kiedy chcemy sobie zmienić jakieś brzmienie, dlatego spinamy je wszystkie w pętle i sterujemy pętlami za pomocą właśnie takiego mózgu w pedalboardzie, jakim może być właśnie G-Lab. W tym przypadku jest to wersja GSC4. Dlaczego akurat ta? Występuje również piątka, aczkolwiek jest ona bardziej rozbudowana, ale przez to niestety większa i w tym przypadku dosłownie by się nie zmieściła w pedalboardzie, a ta ma wszystko to, czego akurat ja będę potrzebował. Jeżeli sobie go weźmiemy i zaczniemy patrzeć, co on tak naprawdę ma w środku, to przekonamy się o tym, że jest tu wszystko, czego nam potrzeba. Oczywiście jest wejście, wyjście, dodatkowo mamy 6 pętli efektów, możliwość sterowania wzmacniaczem na zasadzie foot switcha, czy między innymi sterowanie MIDI, co też będzie bardzo przydatne w tym projekcie, dlatego że będzie tutaj kilka kostek, które wymagają sterowania MIDI. No i oczywiście zasilanie, czy na przykład fajny patent, dodatkowe wyjście na stroik, dzięki czemu stroik może działać cały czas, niezależnie od tego, czy nas słychać, czy nas nie słychać, czy gramy jakieś akordy. Wszystko doskonale widzimy osobno. Także jest to naprawdę fajny patent. Oczywiście do tego mamy kabel zasilający. No i tyle. Jest to dosyć skomplikowane, aczkolwiek zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, w których będziemy już programować to i uruchamiać. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda i z czym to się je, ponieważ jest to naprawdę ciekawe, jak to wszystko ze sobą będzie fajnie działało. No to kolejna rzecz ląduje w takim razie na półce. W ogóle fajna półka, taka ze wzmacniacza, polecam. Chociaż może się nie zmieści, to może będziemy odkładać tu do tyłu. Tu również mamy półkę, tym razem z oręża. Nie widać jej, aczkolwiek też jest fajna. Lecimy dalej. Kolejnym wynalazkiem jest rozbudowanie do sterownika i jest to MIDI Loop, w tym przypadku również G-Laba. Jest to takie fajne urządzenie, które umożliwia nam stworzenie kolejnych 4 loopów, które będą normalnie tak samo działały jak te ze sterownika. W sterowniku mamy 6, tutaj mamy 4, czyli razem mamy 10 loopów, którymi możemy sterować oczywiście za pośrednictwem MIDI. Dzięki temu mamy możliwość podłączenia większej ilości kostek lub utworzenia większej ilości pętli. Jest to bardzo fajna opcja na rozbudowanie G-Laba, także polecam, jeśli komuś brakuje miejsca w sterowniku. Czas na ostatnią rzecz do pedalboardu, która nie jest efektem, aczkolwiek bez niej pedalboard po prostu by nie działał. Jest to zasilacz. Zasilacz również G-Laba, mający 8 wyjść, więc możemy podłączyć sobie tak naprawdę 8 efektów, które są zasilane po 9 V. Jest to zasilacz, który ma separowane wyjścia, dzięki czemu nie mamy żadnych szumów i żadnych przebić, jak chodzi o prąd. Jest to bardzo fajna konstrukcja, bardzo wytrzymała i tak naprawdę ciężko coś więcej o nim powiedzieć, poza tym, że ten zasilacz był niezawodny przez wiele lat, dlatego właśnie jego postanowiłem wykorzystać podczas budowy tego pedalboardu. Przyszedł czas na pierwszy efekt. W tym przypadku jest to kostka, która nie dodaje czegoś nowego do brzmienia,
aczkolwiek niweluje wszystko, co jest w tym brzmieniu niepożądane i coś, bez czego byśmy się nie obeszli podczas korzystania z wielu mocnych przesterów, czyli bramka szumów. W tym przypadku jest to Electro Harmonix Silencer. Jeżeli sobie ją wyjmiemy z pudełka, zobaczymy, że mamy tam kilka instrukcji, ale instrukcjami się nie przejmujemy. Sama w sobie kostka jest mega fajnie zbudowana, jest wytrzymała, dodatkowo nie powoduje żadnych artefaktów, fajnie wycisza wszystko, co jest niepożądane. Dzięki 3 potencjometrom mamy pełną możliwość kontroli nad tym, co chcemy uzyskać i dzięki temu nie mamy żadnych szumów i żadnych niepożądanych rzeczy w naszym brzmieniu. No dobrze, to o co chodzi z tą bramką szumów? Ona w tym momencie jest włączona, bo mogę zagrać, mam wszystkie potencjometry rozkręcone na maksa. I właściwie mamy ciszę. Ale jeżeli wyłączymy bramkę szumów, to zobaczymy, jaki szum i co było tak naprawdę pomiędzy usuwane. Uwaga, wyłączam. Takie przydźwięki i taki szum w tym momencie jest z tego wzmacniacza przy tej głośności. Jeżeli byśmy grali, przestajemy to słyszeć, ale gdy nie gramy, ten szum jest ogromny. Więc musimy włączyć bramkę szumów i dopiero mamy ciszę. A możemy nadal grać. A gdy przestajemy, znów absolutna cisza. I to jest genialne w bramkach szumów. Żeby w pełni się cieszyć naszym brzmieniem, warto było mieć nastrojoną gitarę. Do tego przyda się na pewno stroik. W tym przypadku będzie to Polytune 3. Jest to wersja mini. Mini szczerze dlatego, że po prostu wersja podstawowa by się nie zmieściła do pedalboardu. Już szukam, gdzie to otworzyć. Już wam pokazuję. Stroik jest malutki. Stroik jak to stroik służy do strojenia gitary, więc nic ciekawego właściwie tutaj nie będzie się działo. Fajną funkcją jest to, że możemy przejechać przez wszystkie struny jednocześnie i wtedy zobaczymy, która struna jest rozstrojona, nie musimy robić tego po kolei. Jest to mega fajny patent na koncerty, dlatego że możemy szybko sprawdzić, czy nasza gitara jest nastrojona, a jeśli nie, zobaczymy, która struna sprawia nam problemy od razu i tylko na niej się możemy skupić. Dlatego mega fajna rzecz, szczerze polecam, dlatego że no ułatwia po prostu życie, a poza tym jest malutki, więc zmieści się do każdego pedalboardu. Kolejnym efektem, znów w wersji mini, również z tego samego powodu co stroik, to znaczy większa wersja by po prostu się nie zmieściła, jest kompresor. W tym przypadku będzie to TC Electronic Hyper Gravity. Co on tak naprawdę nam umożliwia? Przez to, że jest mały, oczywiście zmieści się w moim pedalboardzie, a to jest dla mnie najważniejsze. Poza tym mamy kontrolę 3 potencjometrów i wydawałoby się, że może to być trochę za mało, ale jest na to mega fajne rozwiązanie, to znaczy wejście USB. Dzięki temu wejściu USB możemy wgrać kolejne brzmienia. Jest to mega fajny patent z tym USB, między innymi właśnie dlatego zdecydowałem się na ten konkretny model. A teraz zobaczcie, jak on brzmi na fabrycznych presetach wyjęty prosto z pudełka. Zobaczmy teraz, co potrafi ten mini efekt. To jest czyste brzmienie. Włączmy kostkę. Nieważne jak delikatnie byśmy grali, i tak wszystko ma mega duży atak. Także nie wiem, czy nawet nie za duży i czy nie będę tego jeszcze bardziej skręcał, choć jest prawie na minimum, ale w każdym razie teraz widzicie, jak działa kompresor i ile potrafi zmienić w brzmieniu. Kolejnym elementem mojego pedalboardu będzie equalizer, w tym przypadku MXR, wersja z 10-stopniową korekcją oraz dodatkowo z możliwością podbicia głośności oraz gainu. W pudełku mamy oczywiście jakieś tam ostrzeżenia, instrukcje. O, tu jest instrukcja, ale nie będziemy jej oczywiście czytać. Mamy dodatkowo nóżki, jeżeli byśmy chcieli go używać po prostu jako samą kostkę, ale że my będziemy go oklejać rzepem, to nie będziemy korzystać z nóżek. Dodatkowo jakaś naklejka, także fajnie, ale wracając do samej kostki. Jest ona mega fajnie wykonana. Wszelkiego rodzaju potencjometry są podświetlane, dzięki czemu możemy na bieżąco, nawet w warunkach koncertowych, w których nie za bardzo zawsze wszystko widzimy, zobaczyć, jaki preset tak naprawdę uruchamiamy. Oczywiście jest wejście, wyjście, zasilanie. I w sumie tyle. Dosyć prosta kostka, aczkolwiek mega potrzebna, jeżeli mamy jakieś problemy z brzmieniem, jak chodzi o na przykład za dużo basu w danych kostkach, czy właśnie w niektórych kostkach mamy za dużo góry, jeżeli chodzi o przestery. W moim przypadku tak właśnie będzie. Dlatego taka korekcja mega ważna, mega istotna
i przydatna w tej wersji pedalboardu. Czas na trochę większe efekty i w tym przypadku będzie to kaczka. Kaczka również z firmy G-Lab. Dlaczego właśnie ta? I już Wam tłumaczę. Ma ona mega fajny patent, który jest dla mnie dosyć istotny. To znaczy tak, ja nie lubię kaczek, w których musimy pamiętać o tym, żeby kliknąć na początku włącznik. Zawsze mnie to irytowało i zawsze zapomniałem tego robić. Dlatego zdecydowałem się na kaczkę, która ma czujnik nacisku. Na czym to polega? W momencie, kiedy postawimy sobie na niej stopę, ona automatycznie zaczyna działać. Nie musimy pamiętać o tym, żeby ją na samym początku włączyć, oczywiście w tej pozycji, w której mamy włącznik, czyli najczęściej właśnie na górze. Jeżeli mamy na niej postawioną stopę i ona wyczuwa nacisk, cały czas działa. Możemy również zostawić ją w dowolnej pozycji, nawet tej, w której normalnie byśmy mieli wyłącznik na samym dole i puścić, wtedy ona automatycznie przestaje działać, dzięki czemu nie musimy o niej pamiętać. Mega fajny patent według mnie. W tym przypadku mamy również kilka dodatkowych rzeczy, jak na przykład podbicie głośności, czy zmienienie jej głębi. Także fajny model, fajnie wykonany i właśnie on znajdzie się w moim pedalboardzie. Zobaczmy, jak brzmi kaczka od G-Laba. Najpierw coś bez efektu. I z kaczką. Od razu ciekawiej, jak możecie zobaczyć, jeżeli nacisnę, w ogóle położę stopę na niej, to momentalnie zaczyna świecić dioda, jedna z dwóch, ale widzicie tylko tą po prawej stronie, która sygnalizuje to, że kaczka jest włączona. Więc uwaga, od razu naciskam. Mega fajna rzecz, przynajmniej dla mnie na koncertach, gdzie trzeba szybko uruchomić tą kaczkę. Jest to mega wygodne i faktycznie ta wersja z czujnikiem nacisku jest dla mnie najwygodniejszą chyba wersją kaczki, z jaką się spotkałem, dlatego myślę, że to będzie fajny wybór do tego pedalboardu. Czas na kolejny duży efekt, na którym możemy sobie trochę podeptać i jest to Wemi w wersji 5. Jak otworzymy sobie pudełko, w środku mamy oczywiście Wemi z bardzo fajną logo na samej górze. Dodatkowo zasilacz, ale zasilacz nie będzie przeze mnie używany, dlatego że będę korzystał z tego zewnętrznego G-Labowego. Jak skupimy się na samej kostce, możemy zobaczyć na niej bardzo dużo efektów, aczkolwiek dla mnie najważniejszy jest sam w sobie pitch shifter, najczęściej o 2 oktawy do góry, tudzież 2 oktawy w dół. Jest to coś, z czego będę korzystał przy wszelkiego rodzaju solówkach czy różnych dzikich melodyjkach, dlatego to jest dla mnie najważniejsza funkcja. Na reszcie się raczej nie będę skupiał, aczkolwiek żebyście zobaczyli, jak to dokładnie brzmi, jeżeli nie mieliście wcześniej z czymś takim do czynienia, dlatego zapraszam Was również na krótki teścik. Wemi 5 i najważniejszy z niego dla mnie efekt, czyli pitch shifter. Zobaczmy, jak to będzie brzmiało bez efektu, choć na overdrive'ie. I dodajmy do tego Wemi. No dziwny dosyć efekt, ale jeżeli ktoś czegoś takiego poszukuje, to Wemi będzie idealna. Czas na kostkę, która nie jest sama w sobie efektem, aczkolwiek również była dla mnie bardzo ważna podczas budowy tego pedalboardu. Jest to Nux Solid Studio. Jest to kostka będąca symulacją kolumny oraz wzmacniacza. Możecie się zapytać, po co mi symulacja kolumny i wzmacniacza, skoro za mną stoi i kolumna, i wzmacniacz. No właśnie, jest to patent, który wymyśliłem sobie podczas projektowania tego pedalboardu. Na czym ma on polegać? Na tym, aby mieć możliwość korzystania z całego pedalboardu bez potrzeby korzystania za każdym razem z kolumny i wzmacniacza. To znaczy, jeżeli jedziemy na jakiś mały koncert albo jedziemy pograć gdzieś prywatnie, to mogę wziąć sam pedalboard i korzystać w tym momencie z symulacji kolumny i wzmacniacza. W tym przypadku mogę korzystać tak naprawdę z symulacji dokładnie tego sprzętu, który fizycznie posiadam, to znaczy korzystać z głośników V30, które są w Orange'u, czy na przykład z mikrofonu SM57, z którego również normalnie korzystam. Czy to zadziała dokładnie tak, jak sobie wymyśliłem? Nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że przekonacie się razem ze mną podczas budowy tego pedalboardu. No dobrze, przyszedł czas na przestery i główne brzmienia. Tak naprawdę wybrałem sobie 3 kostki, na których oprę całe swoje brzmienia w momencie, kiedy nie korzystam ze wzmacniacza i podzielę je sobie w dosyć prosty i oczywisty sposób. Mamy tutaj
tutaj Ruta, który będzie overdrive'em i najlżejszym brzmieniem. Następnie będzie MXR Eddie Van Halen symulacja 5150 i będzie to służyło trochę na zasadzie mocniejszego overdrive'u oraz czegoś na zasadzie lekkiego distortion oraz rewa w wersji G4, który już będzie mocnym brzmieniem, potężnym, ale to zaraz sami się przekonacie, a teraz zajrzyjmy, co jest w poszczególnych efektach. Zacznijmy sobie od najlżejszego brzmienia, jest to Rode Vintage Drive numer 95, tak w ramach ciekawostki. Jeżeli sobie go wyjmiemy z pudełka, oczywiście mamy samą kostkę oraz dodatkowo instrukcję. Wybrałem ten efekt dlatego, że ma mega fajne brzmienie overdrive'u oraz dodatkowo mamy możliwość pracy w czterech osobnych trybach. Zobaczymy, które z tych brzmień jest najciekawsze, które będzie najlepiej pasować do moich potrzeb, ale mam nadzieję, że ukręcimy tutaj coś fajnego. Także myślę, że to jest fajny wybór tutaj właśnie na overdrive. Zobaczmy, jak brzmi overdrive. Tutaj mamy czyste brzmienie. Włączamy efekt. Dajcie znać, co sądzicie. Zobaczmy w takim razie, co się znajduje pod tematem czegoś ostrzejszego. I będzie to MXR w Eddie Van Halen symulacja 5150, tak jak oczywiście możemy przeczytać to tutaj na opakowaniu. Jak sobie otworzymy pudełko, w tym przypadku mamy samą kostkę z dużą możliwością regulacji brzmienia. Faktycznie jest dosyć podobna do brzmienia 5150, jak bardzo możecie się przekonać oczywiście sami podczas testu. Fajną rzeczą w tej kostce jest wbudowana bramka szumów, dzięki czemu kostka, pomimo tego, że z założenia sama z siebie dosyć mocno szumi, możemy od razu to zniwelować i pozbyć się tego problemu. Dodatkowo oczywiście możliwość sterowania samymi ustawieniami. Czy kostka może brzmieć tak samo dobrze jak wzmacniacz? Myślę, że to też kiedyś trzeba sprawdzić, a teraz zobaczmy, jak brzmi 5150 w wersji efektowej. To było czyste brzmienie, zobaczmy teraz z włączonym efektem. No już na pewno ostrzej, ale czy da się jeszcze ciężej? Zobaczmy teraz, co będzie odpowiadało za najmocniejsze brzmienie w tym pedalboardzie. Będzie to Rev G4. Jeżeli sobie otworzymy pudełko, zobaczymy kartkę z podziękowaniami za to, że skorzystaliśmy właśnie z efektu tej manufaktury. W środku oczywiście sama kostka, która mega ładnie się świeci, ale jak brzmi, co oczywiście ważniejsze, to zaraz się przekonacie. Oraz dodatkowo w ramach giftu dostaliśmy jakieś łakocie. Jest to o tyle fajne, że sama manufaktura pochodzi z Kanady i również te żelki są typowo z Kanady. Dodatkowo mamy kilka naklejek oraz taką podstawową instrukcję, od czego zacząć i jak ten efekt ustawić na początku, żeby brzmiał jak najciekawiej. Oczywiście możemy sobie te ustawienia zmieniać, ale jest to jakieś fajne wyjście na początek, a jak faktycznie brzmi, możecie zaraz się przekonać. To jest czyste brzmienie. I włączmy efekt. No jest fajnie, a pamiętajmy, że to nie jest jeszcze gain na maksa, także będzie nieźle. No dobrze, jak już wiecie, jak brzmią moje przestary, w takim razie wszystkie lądują na wystawkę, a czas przejść do efektów modulacyjnych. Jeżeli ma być to pedalboard najwyższej możliwej jakości i jeśli chcemy być pewni, że nasze brzmienie naprawdę będzie idealne i klarowne, myślę, że nie jest dużym zaskoczeniem, że wybrałem na modulację właśnie całą ekipę ze Strymona. Mamy tutaj trzy chyba najbardziej znane efekty od Strymona, czyli jest to Timeline, Big Sky i Mobius. Myślę, że wielu z Was nie muszę przedstawiać tych efektów, aczkolwiek fajnie będzie zobaczyć, co tak naprawdę mają w środku. Może zacznijmy sobie po prostu od Timeline'a. Timeline jest to oczywiście delay. Jeżeli sobie otworzymy pudełko, mamy instrukcje, ale instrukcje nas oczywiście nie interesują. Mamy zasilacz, no ale zasilacz, tak jak w przypadku Wemi, będzie
inny. No i oczywiście sam efekt z pełną możliwością kontroli, przede wszystkim z możliwością kontroli przez wejście i wyjście MIDI. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy mieć wgrane kilka presetów w nasze kostki i sterować nimi za pomocą sterownika od G-Laba i wybierać sobie, jakie dane brzmienie w danej sytuacji, w danym loopie będziemy potrzebować. No dobrze, zobaczmy, jak brzmi Timeline. To jest czyste brzmienie. I teraz z efektem. Przejdźmy może do Mobiusa. Mobius również wygląda oczywiście podobnie. Tutaj tak samo zasilacz. Mamy samą kostkę. Również sterowanie MIDI, również te same wyjścia. Testujemy teraz Mobiusa, także zacznijmy od jakiegoś czystego brzmienia. I to samo z chorusem z Mobiusa. Jak podkręcimy to dalej, możemy uzyskać inne ciekawe brzmienie, na przykład mega fajnie. Zobaczmy, jak to wygląda w Big Scale. To jest oczywiście pojęcie względne, dlatego że wygląda dokładnie tak samo. Mamy również zasilacz, również samą kostkę. Również tam jakąś na dole instrukcję, ale tak samo jak w przypadku wszystkich poprzednich z instrukcji nie korzystamy. Zobaczmy, jak brzmi jeden z podstawowych presetów Big Sky'a. Tak jak poprzednio SM57 i Orange na V30. I teraz włączmy Big Sky'a, ustawmy mix tak do około 50%, jak jest oryginalnie w tym presecie. Mega fajnie brzmi ten Big Sky. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wiecie już, z jakich kostek będziemy korzystać podczas budowy pedalboardu. Wiecie też, jak poszczególne kostki brzmią. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wolicie pedalboardy, czy jednak stoicie po stronie osób, które wolą procesory dźwięku, takie jak Kemper czy Fractal. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. No i co? Dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!